25 października Światowy Dzień Karate, dziedzictwo dyscypliny, droga samodoskonalenia. Obraz przedstawiający dynamiczną sylwetkę karateki w geście koncentracji i siły, otoczoną okręgiem symbolizującym nieskończoność i ciągły ruch, to nie tylko estetyczne przedstawienie sztuki walki. To wizualne przypomnienie o dacie 25 października, Światowym Dniu Karate, dniu, w którym globalna społeczność celebruje dziedzictwo, filozofię i uniwersalne wartości tej niezwykłej dyscypliny. Karate, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza pusta ręka, kara pusta, te ręka, to znacznie więcej niż zbiór technik obronnych i ofensywnych. To system rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego, którego korzenie sięgają głęboko w historię Okinawy, archipelagu położonego na południu Japonii. W czasach, gdy obowiązywał tam zakaz posiadania broni, lokalne techniki walki, zwane te lub tode, zaczęły łączyć się z chińskimi stylami kung fu, kempo. Z tego wielowiekowego procesu narodziła się unikalna sztuka walki, której celem była nie tylko samoobrona, lecz także kształtowanie charakteru i hartowanie ducha. Wśród postaci, które odegrały kluczową rolę w rozwoju karate, szczególne miejsce zajmuje Gichin Funakoshi, 1968-1957, uznawany za ojca współczesnego karate. To on przeniósł tę sztukę z Okinawy na główne wyspy Japonii w latach 20. XX wieku, przekształcając ją z tajemnej praktyki w formalną dyscyplinę edukacyjną. Nadał jej również głęboką ramę filozoficzną, podkreślając, że najważniejsze w karate jest to, by nie uderzać. Karate ni sente nashi. Dla Funakoshiego i jego następców prawdziwym celem karate nie była walka, lecz kształtowanie charakteru. A techniki fizyczne stanowiły jedynie narzędzie do osiągnięcia wewnętrznej równowagi i doskonałości moralnej. Data 25 października nie jest przypadkowa. Upamiętnia decyzję Zgromadzenia Prefektury Okinawy z 2005 roku, kiedy to formalnie ustanowiono ten dzień, aby uhonorować wkład karate w kulturę i rozwój ludzkości. To symboliczny hołd dla miejsca narodzin tej sztuki i wyraz uznania dla jej globalnego znaczenia. Obchodząc Światowy Dzień Karate, warto spojrzeć na tę dyscyplinę nie jak na relikt przeszłości, lecz jako na nieustanny proces samodoskonalenia, dziś bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Karate uczy bowiem pokory i szacunku. Każdy trening zaczyna się i kończy ukłonem. Ten gest to nie formalność, lecz przypomnienie o pokorze wobec mistrzów, współćwiczących, a przede wszystkim wobec samej drogi. Bez szacunku dla innych i dla procesu nauki nie ma prawdziwego postępu. Wytrwałości i determinacji. Gaman, setki powtórzeń tych samych technik, godziny spędzone nad doskonaleniem kata, pokonywanie fizycznego i mentalnego zmęczenia, to wszystko kształtuje ducha. Karate uczy, że prawdziwa siła nie tkwi w brutalnej mocy, lecz w zdolności nieustannego przezwyciężania własnych słabości. Koncentracji i spokoju. Postawa karateki na ilustracji uosabia zanshin, stan pełnej świadomości, czujności i gotowości, utrzymywany nawet po zakończeniu techniki. W świecie pełnym pośpiechu i rozproszenia, karate oferuje praktyczną drogę do osiągnięcia wewnętrznego spokoju i uważności, które przekładają się na mądrzejsze decyzje i skuteczniejsze działania. Światowy Dzień Karate to zaproszenie do działania. To nie czas biernej refleksji, lecz okazja, by świadomie włączyć się w proces stawania się lepszą wersją siebie. Każdy z nas, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek założył karategen, może czerpać z zasad karate w codziennym życiu. Pracuj z dyscypliną. Doskonal podstawy, powtarzaj, aż staną się twoją drugą naturą. Podejmuj wyzwania z energią kime. Działaj z pełnym zaangażowaniem i determinacją. Żyj z duchem reigi. Okazuj szacunek innym, niezależnie od sytuacji. Karate to metafora życia. Pokazuje, że droga do mistrzostwa jest długa, pełna potu, wyrzeczeń i upadków. Ale nagrodą nie jest czarny pas ani medal. Nagrodą jest charakter, który kształtuje się w trakcie tej drogi. W ten 25 października przyjmijmy to dziedzictwo. Niech duch karate, duch dyscypliny, szacunku i nieustannego doskonalenia zainspiruje nas do cięższej pracy nad sobą i bardziej świadomego życia. Droga jest otwarta, a siła tkwi w naszych pustych rękach, gotowych do tworzenia, do działania i do wzrastania. Os.